Siemaneczko, ja jestem Nadiwins i witam w trzecim odcinku Nekromanty Poison za Truvadina. Lecimy, mamy 18 poziom. Tak wyglądają statystyki. Przypominam, niedługo zaczynamy streamy na YouTubie i na Twitchu. Czy na Twitchu cały czas streamuję, ale na YouTubie już niedługo wlatuję z multi-streamingiem, także wbijam do Was i będziemy zaczynać streamy od około 16. Streamuję 6-7 dni w tygodniu, także będzie mnie dużo, będzie mnie pełno. Mam nadzieję, że Wam to siądzie. No i co, jeżeli seria się podoba, to subskrybuj, koniecznie zostaw komentarz, lajka, obejrzyj od deski do deski, to bardzo pomaga promować te filmy. To jakby oglądanie całego filmu pomaga najbardziej, jeżeli chodzi o promowanie dalej filmów, także to jest super opcja pomocy, wsparcia. No i co? Jedziemy, słuchajcie. Mamy 11 poziom w Poison, 11 poziom w Poison Dagger i już zaczynam rozwijać Poison Explosion. Czy zaczynamy rozwijać? Na razie bym chciał chyba zostać w Poison Daggerze, jak najwięcej go przycisnąć i na tym się skupić. Ostatecznie, ale parę punkcików Poison sobie zainwestujemy. Zobaczymy, jak to fajnie działa na tym, w dżungli czy coś. Także let's go. Ten Poison Explosion, eksplozja trucizny, będzie bardzo mocno, szybko szła do góry, ponieważ no, mamy już dobrą synergię z Poison Daggera ze sztyletu. Także raczej będę chciał wymaksować Dagger, potem zająć się troszeczkę eksplozją i no i potem już mamy 30 poziom, więc potem myślimy tylko i wyłącznie o Poisonowie. I oczywiście o Lower Resie. Tylko tutaj raczej Lower Res będziemy troszeczkę później rozwijać. Dobrze, jedziemy. Mamy już kostkę, śmigamy dalej. Players 8 ustawione i rura. I rureczka. Dajemy. Oczywiście cały czas wspieram najemnika z klątwą Amplify Damage. Nie ukrywam, że na moim najemniku no będziemy bardzo mocno polegać. Bardzo mocno polegać. Bo ma fajny damage. Może nawet znajdziemy mu eteryczną brońkę jakąś. Taka broń, która byłaby totalnym, kompletnym spełnieniem marzeń. No to jest eteryk, nie? Ale ten trójząb jest świetny. On trafił nam się w katakumbach i bardzo dobrze sobie z nim radzi. Jamil, tak, miałem. Host Path, what is rura? It is a pipe. It is a pipe. Świetnie, mamy już robacze odkryte i znowu odkrywam jakiś element, robacze gniazdo, portal przy tym robaczym gnieździe i lecę do przodu. Jest to tak zwany backward strategy, czyli strategia cofania się, bo my się tutaj cofniemy, ale po zyskaniu już waypointa, czyli tak jakby będziemy mieli progres pustyni zrobiony, a też cofniemy się do naszego zadania, bo musimy, no nie? Okej. Bardzo ładny armor. Lecimy do przodu. Tak, wystarczy przecież sobie najemnicy Nadiwins. I lecimy do Lost City. Jesteśmy w zaginionym mieście, słuchajcie. Sprawdzamy przejście na krótko. Może być tutaj przejście. Niestety nie mamy. Przejścia, które nie istnieje i nigdy nie może być do Żmioszponów, to jest na godzinie 6. Na godzinie 6 tutaj, w tym miejscu, nigdy nie może być przejścia. Po prostu, no nie istnieje. Nie istnieje. Jak tam najemnik level? Pięknie, jeszcze jeden do wbicia jest. Odporności najemnika, 34, spoko. If I'm in Poland, I want to eat żurek. Yeah, good. I don't like żurek. Golonka gotowana, pyzy and knedle, gołąbki and pierogi. Oh my god, I don't like anything. Yeah, it's Polish, it's pretty Polish, but I hate it. Almost every dish. I don't like żurek, I don't like golonka, I don't like pyzy, I hate knedle, I hate gołąbki and I can eat pierogi. No, Kex. If you are in Poland, we'll go and eat pizza. We'll go to pizza. And burgers and steaks. Yeah. We are going to eat pizza and steaks.
Rapio, tyś to nie Polak w takim razie. No, nie lubię, ale... O! Schabowy! Let's go for schabowy! Nie jest do końca polski, ale niech będzie. Ale Polacy jedzą. Schabowy is not... Yeah, it's like... We like to eat schabowy in Poland, but it's not so Polish. Dobra, nie my dobrze schabowym. No ja schabowy i pierogi. Pierogi ruskie albo z mięsem mogą być. Dobra, biorę. Next. Gar Bigosu. Bigosu nienawidzę też. No nienawidzę Bigosu. Po prostu... No... Kompletnie. Hate Bigos also. Yeah. Bigos is unedible. Yeah, we'll go for and eat pizza and burgers. Let's go. We can go to McDonald's if you want. Is that good, Kex? McDonald's, KFC, yeah, stuff like that. For traditional Polish McDonald's stuff. Dobra, niestety nie mamy... Nie znaleźliśmy waypointa po drodze na Lost City, ale mamy bardzo bliski waypoint na Far Oasis. Idę po ciśnieniami już, bo nie wytrzymię. No, nienawidzę polskiego jedzenia. Nienawidzę z całego serca. P1, let's go. Muszę iść na balkon poddychać. Let's go. Wow, piękne, instant przejście. Knedle, nienawidzę knedle. Nie, serio, teraz nie poddymiam, po prostu nie, no nie. Nie wchodzi totalnie, nie wchodzi totalnie. To włoskie uwielbiam. Włoskie jedzenie całym moim życiem. Mogę jeść cały czas włoskie jedzenie. Wow, co to za chore robacze gniazdo. Rick, no nie wytrzymam zaraz. A wczoraj, Rick, co jadłeś? Jadłeś fantastyczną masalę, stary. Butter chicken z chlebem naan. To jest piękne, to jest fantastyczne jedzenie. Zrobiłeś mi takiego smaka, Rick, że musiałem sobie zrobić kurczaka z ryżem basmati na mleku kokosowym, na ostro, z garam masala. No i lubię tylko fast foody? Przecież ja w ogóle nie jem fast foodów, lol. What? Jak ja w Macu byłem ostatni raz ja cały czas gotuję sobie, sam. Ja w Macu byłem ostatni raz na Drwalu rok temu. I teraz też. Ale schabowy jest sporo. Darw podkreślenie eszek. Darweszek, chyba masełko wiedzie. Wrzucanie streamowego bełkotu. Tak jest! Pomysł. Jak można nie znać ryby po grecku, czy nie lubić kopytek, czy klusek śląskich z dobrym sokiem, albo lekko zrumienionych na masełku. Dokładnie, Po prostu masakra. dokładnie. Rodla, dajcie spokój z tym, dziękuję Esiu za dychę i w ogóle. Tak, a Darweszek zacytował komentarz, dobra, kolejny level. I jedziemy sobie, dajmy ten Poison Explosion, żeby było parę punktów. Zacytował komentarz z YouTube'a sprzed roku ponad, jak ktoś nie wie o co chodzi. Tam też gadaliśmy właśnie o tym, że nie lubię polskiego jedzenia, to strasznie ludzi triggeruje, nie? Niektórych, bardzo mało osób, ale strasznie ludzi to triggeruje czasami. Że jak to, ty nie lubisz takich jedzenia? No masakra. Tyś nie Polak. Chicken, korma, kawałki kurczaka gotowane ze śmietaną i słodkim serem i słodkim sosem z orzechów nerkowca i słonecznika wraz z przyprawami indyjskimi. No i to jest życie i to jest jedzenie. Jezu, uwielbiam takie właśnie... No, ja w ogóle jestem fanem nowych smaków. Hinduskie jest świetne. Kurczę, steki w ogóle. To jest endgame dla mnie. Steki to jest totalny endgame. Totalnie antrykot na przykład.
Do sushi się przekonuję trochę, ale zawsze w tej cenie, jak mam wybierać sushi albo steki, to wolę sobie steka. Jesteś Polak czy nie? Tak na serio. No jestem, no i co? Jestem. KOKOKURCZAK 575. 10 zł. Ale nie lubię polskiego Nie jem jedzenia. fast food, a w środę to pierwszy w kolejce w MC będziesz stał kappa. Oj tak! Oj, 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 tak, no. Drwal wjeżdża. To jest święto. Aczkolwiek w poprzednim roku tylko 2 drwale zjadłem, bo coś się zepsuły. Albo miałem niefarta, ale to już... słabo. Cześć Pabloza. Siema. Ja mam zapytanie. Jestem już trapsinką na piekle, mam 65 level. Wszystkie itemki na mozaikę mam. Pytanie, na jakim levelu przejść na mozaikę? Na którym chcesz. Nie ma znaczenia. Tylko chodzi... Czym wcześniej, tym lepiej. Tylko chodzi o to, czy masz bazy, czy nie. No nie wiem, czy wiesz, na czym polega mozaika. Musisz mieć 2 mozaiki. I to jest wszystko. Jesteś na tym buildzie. I no... Musisz mieć 2 mozaiki. Bez tego nie respekuj. Bo sobie zniszczysz build. Tyle. To jest najważniejsze. Taki Polak to nie Polak? No to spoko. nie muszę się utożsamiać z polskością. Jakoś to przeżyję. Ja tam patriotą nie jestem. Ja to samo sushi mam tyle razy, miałem okazję, a się brzydzę. No, znaczy, ty się brzydzisz, Ri. Ty się brzydzisz, Ri, okej. Ja to tak... Cold Dress, Lightning Grass, Duration. To ja się nie brzydzę surowych ryb i tak dalej, tylko po prostu, dobre, ja lubię sushi, nie? Ale no mówię, zawsze w tej cenie to coś innego sobie ogarniam. A mozaika działa na singlu? Działa i ma się dobrze. Cold, tego nie lubimy. Cześć Waxej, siema. Siema. Jakoś mi owoce morza i surowe ryby nie pasują. No, dużo osób tak ma. Jasna sprawa, nie? Ja lubię ogólnie surowiznę. Lubię... Jak pracowałem w gastro jeszcze... w knajpie właśnie ze stekami 5 lat... to tam był ten tuna steak. Steak z tuńczyka. I zawsze jadłem go blue, czyli tam parę sekund z jednej strony, parę sekund z drugiej strony. Surowy tuńczyk tak naprawdę, nie? Ja strasznie lubię surowe mięso. Polędwica wołowa też zawsze blue. Aczkolwiek wolę antrykota, bo tłustsze steczek. Dobra, przenieśmy zioma tutaj. Oj, Nadine, trzeba cię ogarnąć. Ja mam się bardzo dobrze. Bez polskiego jedzenia jest świetnie też. Da się żyć. I to nawet dobrze. Czechos, masakra niby najedzony człowiek, aby zjadł teraz. No. Ej, ale mówię, schabowe, jestem fanem. Schabowe są super. Także nie gadajcie, nie jest tak źle. Oj, tuńczyk rare, salsa mango. Ciekawe połączenie z mango, na pewno dobre. Ale co to za życie? Bez polskiego jedzenia, no. Jakie? Dobra. 5-7? Nie, dalej mamy lepszy. Tuńczyk klasa, ale to jak nie ryba. No, to jest taki, no, tuńczyk jest super, nie? Jeszcze, ja tuńczyka to głównie z pesto i na przykład z limonką. No, tuńczyk się rozpływa czos, no. Polecam, stek z tuńczyka. W Biedronce są czasami. Raz sobie strzelić takiego na przykład z tym, z wyciśniętą limoneczką. Może być jakiś sos śmietanowy albo albo na przykład rucola z pomidorkami, sherry i białą mozzarellą w kulkach z pesto bazyliowym. OP. Może to nie bigos, ale jakie dobre też. Wiecie, nie tylko bigos jest na świecie, nie? Różne inne rzeczy też są dobre, nie? Jak coś. Zamiast pierogów podsmażonych na chrupko z bigosem, to pierdolić się o steku z ryby. Tak. No, są też inne rzeczy do jedzenia, nie? Oprócz bigosu na świecie.
Cześć, łazanki. O Jezus, tego też. Nie mogę na to patrzeć nawet. Jestem ciekawy, ile osób naprawdę triggeruje. 6 zł 66 Jorga, groszy. dziękuję. Nadine, jak rozmawiamy o jedzeniu, to co robisz z tymi białymi kulkami, gdy już wypijesz całą mozzarellę? Nie piję. Co? Ryż smażony z kimchi. Tak. Co? To nie tak. To nie tak. Zbejtowany. Ale przez chwilę miałem mindfucka. Wirus, mam zawał. Helena. Jezus, kimchi so fucking good. Jekek, so Czechos is very good in making hot sauces, and he also made the kimchi. I never tasted it, but we can encourage him to make us a kimchi, and we will eat kimchi and McDonald's in Poland. Let's go. Pizza z ananasem? Spoczko, no. Daretion, ja tam właśnie wrzuciłem Giuseppe do piekarni. Jezu, mam nadzieję, że ktoś to ogląda to na YouTubie, to nie ogląda tego w nocy na głodnego. Niech ktoś w komentarzu napisze, czy właśnie zrobiliśmy komuś lipę i jest druga w nocy, ktoś ogląda ten gameplay i jest głodna, a nie może jeść. CMD! Yeah, I'm going back. I love to torture myself. Yeah, I'm recording gameplay on YouTube, and we are coming tomorrow, hopefully. One way. Mamy one way, a widać już demonologa tutaj, platformę. Widzicie? Na górze, można zobaczyć wcześniej. And we are going back on Ubers tomorrow, hopefully, if we finish it. So yeah, just doing some YouTube stuff and coming back on Ubers. Elrun, easy. I mamy prawie że 20 poziom. Pięknie lecimy. Nixie, karasie jedzą gówno, powiedziałeś? Tak, to jest prawda. Karasie jedzą gówno, to fakt. Next. A co robicie z tym jasnym pancerzem po zjedzeniu krewetki? Ale powiem wam tak, moja mama kiedyś jadła skorupki z jajek, bo na kości czy coś. Ja tam się nie wtajemniczałem w to akurat, ale że jadła tam skorupki jakieś rozmoczone z jajek. Okej. Lecimy dalej. Czyste CaCO3, no, kalcium. Calcium overpower. Calcium overpower. Naturalne źródło wapnia, no. Dokładnie. Ale z wapniem chyba jest tak, że ciężko się wchłania, nie? Jeżeli jemy. Że dużo lepiej w zastrzykach czy coś, jak ktoś ma niedobory mocne, ale mogę się mylić. My z tej piki siemanko. Dobrze, taki recap szybko zróbmy, bo się zagadaliśmy. Mamy 19 poziom. Statystyki 2,5 siły, 2,5 dexa, 9,5 żywotności i dalej 25 energia. Nic w energii nie inwestujemy. Mamy takie itemy, nic specjalnego. Jeżeli chodzi o statystyki, Poison Dagger 11, Poison Explosion 2 i Kersy po jednym punkciku. Zaraz lecimy na Duriela i zaraz zobaczycie, jak to z tym Durielem będzie. Jak sobie go fajnie pokonamy. I być może dużo osób o tym nie wiedziało. Siemano w ogóle Kami, witam serdecznie. Znak, 2 trójkąty w dół. AK Citroen tędy. L, kolejna L, GG.
I dajmy sobie na P1 czy P3 może. Zależy jaki tom się trafi. Oby były skarabeusze. Jeżeli będziemy mieli tomba, który będzie miał dużo undeadów, to zmieniamy na players. Okej, mamy undeady. Czasami nawet mogą się double packi trafiać tych undeadów, nie? Lecimy. Siema kamień, siema. Ojej, weźmy sobie troszeczkę antidotek, weźmy sobie troszeczkę ¿En qué puedo ayudarte? takiego czego. Siema Piron. Jo. Podpijmy trochę. Jest pięknie. Mr. Piki, ej, skończyłeś już Cyberpunka, Piki? O, tutaj mamy same undeady. Ciężko będzie nam się to biło. Ale patrzcie. Wybuch zwłok z Poison Explosion robi robotę. I jeden szczegół warty zanotowania jest taki, że Poison Explosion zabiera 2,4, czyli zajmuje 2,4 sekundy, żeby przejść dalej. Żeby zaaplikować wszystko tak naprawdę. A nasz Poison Dagger 5 sekund. Także w tym momencie... Oj, zginie nam najemnik. W tym momencie musimy to przeskipować. Po prostu lecimy do przodu. I za mało kupiłem żywotności. Czy to jest dead end? Nie, jeszcze nie wiemy. Kupmy sobie żywotność, jeszcze dużo żywotności. Go. Ri. Zaburzenia gospodarki wapniowej raczej na samym końcu są przyczyną wchłaniania czy braku z diety. Bardziej sprawy klimakterium. Przytaczyć zaburzenia metabolizmu witamin D3, które warunkuje wchłanialność wapnia w jelitach. Okej, nie, po prostu myślałem, że jak tam trochę ćwiczyłem i tak dalej, ale to mógł być brosajec, że po prostu wapno, które spożywasz oralnie, nie? Że czy to w formie na przykład suplementów, bo normalnie wapno można kupować, wapno można normalnie kupować, nie? To, że tam jest strasznie ciężko się wchłania, nie? Tam ta wchłanialność jest na poziomie bardzo niskim, podobno, nie? Więc, że tego w ogóle nie ma sensu przyjmować, więc ja to kompletnie olałem, ale niektórzy moi koledzy czy coś, to tam to wapno pakowali, no mocno, nie? Bo chcieli być Wolverinem i mieć adamantytowe, czy tam... Jak to było? Wolverine co miał? Adamantyt? To chyba jakiś inny stop był w tym... w X-Menach nawet. To jest Dead End. Adamantium. Tak, adamantium. Dlatego, że wapno jest tyle w diecie, że nie ma potrzeby. No, bardzo często tak jest, nie? Że ludzie overkillują. Totalny overkill leci, pomimo tego, że i tak jest tego za dużo. Tak samo z białkiem, nie? Ostatecznie leci to jako zanęta na karasie, tak powiem. Cały nadmiar. A wiadomo co jedzą karasie, prawda? Karasie jedzą gówno jak coś. Dobra. Dobrze, fajna odklejka jest Javal z tymi karasiami, nie? I to wszystko zapoczątkował Temoro. Dobrze. Mamy to. Mamy Duriela. Cześć, cześć Likoja, siema, siema, cześć, cześć. Siemka, siemka. Okej. Przed walką z Durielem na pewno zabezpieczamy się w mikstury odtajania dla nas i dla naszego najemnika. Mikstury odtajania, tak samo jak Antidotum, dają 50% więcej Cold Dressa. To skutecznie powoduje zmniejszenie obrażeń, które przyjmujemy od Duriela. To jest bardzo, bardzo duże. Idziemy, upewniamy się, że jesteśmy na Players 1 i ciśniemy.
i jedziemy. Przyzywamy cały czas golema i patrzymy, jak Duriel sam się wykrwawia. Pamiętajmy, żeby trzymać cały czas Iron Maiden, czyli żelazną dziewicę, i będzie dobrze. Możemy też trzymać naszego najemnika, czemu by nie. Popatrzcie na te strzały. Duriel jakby na hita łamie naszego golema, ale to nie ma znaczenia. I tak jest ok. Przyzywamy po prostu jeden strzał, pyk, jeden strzał, pyk. A jak kritnie jeszcze Duriel, no to jest już GG. No i tak naprawdę w taki sposób speedrunowo Duriel pada na nekromancie i nie ma z tym żadnego problemu. Najmniejszego. Po prostu używamy naszej umiejętności w taki, a nie inny sposób. Jest easy. Walka trwała może z 25 sekund, więc polecam właśnie combo gliniany golem i combo żelazna dziewica. Popatrzcie, to jest, mam pierwszy poziom glinianego golema i pierwszy poziom żelaznej dziewicy. I tak samo możemy sobie pomagać i będziemy sobie pomagać raczej na Mefiście, na Diablo. Diablo jest dosyć trochę bardziej tricky, bo Diablo też bardzo dużo powoduje różnych ataków, wiecie, nowa, ognia, ta pożoga taka, promień, więc on nie atakuje cały czas z łapy tak jak Duriel. Ale da się pomóc tym. Tak samo Baal na przykład, on ma tak potężny fizyczny damage z łapy, jak jeszcze Baal z łapy da sobie crita, zada krytyczne uderzenie, to jest już GG. To jest już GG. Zbroja z kości z Urkenzo jest z tej głowy. Normalnie nie mieliśmy używać. Tak. Cold Dress Half Freeze Duration. Biorę to. Half Freeze Duration, czyli połowa czasu trwania tego, to jest mega dobra sprawa. Piron, myślałem, że się już nie doczekam na Necro, jak zobaczyłem, że robisz Ubery Parkiem, a tu jeszcze moja pierwsza postać sprzed kilku lat, Poison Necro PVM, no to stary. No miałem lecieć z tymi Uberami, ale z Uberami to jest tak, że nie wiadomo kiedy one pykną, nie? Dajmy sobie teraz lekkie P5 i lecimy do przodu. Ale z Uberami no to jest tak, że nie wiadomo kiedy pykną, a też chciałbym, żeby już coś się działo, nie? Na YouTubie. Lekkie P5, dokładnie. Czy mógłbyś, Koliber, przetłumaczyć, co znaczy P5 znaczy na polski? Mógłbym cię prosić, bardzo. P5 5 graczy, tak jest. Dokładnie o to chodzi. Dziękuję, Koliber. Widziałem wywiad. Koliber gdzieś mi się pojawiło, nie pamiętam gdzie. Nie pamiętam gdzie to było. Ale że pan... No dobra, nie mogę, nie będę likował. Ja cię! Było blisko do lika twojego imienia i nazwiska. Ale że wywiad był z 2 osobami. No, na YouTubie, no. Było bardzo blisko. Coś poleciało z Doriela? Niestety nie. Był tam setowy Sword, ale to Eisenhard nie potrzebujemy. Blady, B5, być piątką. Może być. Dobra, zamieńmy to sobie. P5. Chociaż wiecie co? Zmieńmy. Density jest słabe, więc jeżeli zagęszczenie potworów na Spider Forestie jest mech. O, to jeszcze na P5. Bardzo dobrze. To nie potrzebujemy aż tak bardzo tego. Okej. Pięknie. O. I cyk, proszę bardzo. Rozwijamy dalej nasz Poison Explosion. Tak, Poison Explosion to jednak jest coś, co będziemy grać. Widzę, że bardzo dobrze sobie radzi na P5. Jedziemy, Vitality. Bardzo dobrze sobie radzi na P5 tutaj. I na fetysze będzie bardzo ok. Okej, mamy fajny Volge z 3 sokietami. I myślę, że to jest czas, kiedy to wyrzucamy, a Volge'a zapodajemy naszemu ziomowi. I teraz tak.
kusi ralek, żeby wrzucić rala. Ale to raczej też do naszego daggera. W naszym daggerze byłby ok. Tylko w tym momencie idziemy na Coast Explosion, także raczej będziemy już się posługiwać tymi rzeczami, raczej... Mogę zrobić It Elet. No, zrobimy mu Malisa. Zrobimy mu Malis, czyli złośliwość chyba. It Elet po angielsku. I mamy Open Wounds, mamy Monster Heal, mamy Target Defense na minusie, mamy fizyczne obrażenia. Pyk. No i spoko. No i spoko. Bardzo ładnie mu to podskoczyło. Target Defense nam też pomoże. I jedziemy. O, figurkę zostawię na razie tutaj. Potem sobie ją ogarniemy. I tyle. Także możecie przemyśleć szybkie słowo runiczne i delet. Jak mamy coś pod ręką, to używamy. Najbardziej nas interesują fizyczne obrażenia, bo mój plan główny był taki, żeby chciałem mu dać po prostu gemy jakieś szmaragdy, cokolwiek, ale obrażenia z tych szmaragdów nie zwiększyłyby mu obrażeń z Amplify Damage, ponieważ zwiększenie obrażeń klątwa działa tylko na fizyczne obrażenia, nie na jakieś wiecie, z szafirów, z rubinów, nie na ogień, tylko fizyczne. Dawaj, dawaj, jedziemy. Bardzo ładnie to idzie. Erek, czy szybko go obiłem? Bardzo szybko. Używaliśmy taktyki na golema i na żelazną dziewicę, także walka trwała 25 sekund jakoś? Coś takiego. O, szafir. Nice. Dajemy sobie szafir, mamy 100 many. Wygląda to nieźle. Siemano, daj posthuman. Elo, elo. Ta, po Radamenta się wrócimy za chwilę. Może nawet pod koniec aktu trzeciego. Zobaczymy. Nie spieszy nam się z tym Radamentem. Czym później, tym lepiej. Bo tam są, wiecie, Radament to są New Marley. New Marley gorzej mają z tymi obrażeniami od Poisona, także my jako Poison Necro nie spieszymy się na Radamenta. Możecie już teraz czasnąć, ja sobie zrobię później. Niewiele to zmieni w moim gameplayu tak naprawdę w tym momencie. Dobra, lecimy do przodu. Szukamy Spider Cover, mamy oczko. Tak jest. Do tej krypty raczej polecam wam wejść na Players 1, Max 3. Czasami mogą się trafić bardzo złośliwe potwory i ciężko tutaj manewrować. Wow! Co jest? Halo! Bardzo ładny, wow! Bardzo ładny amulet, słuchajcie, mamy. Plus 1 do klątw, zawsze ok. To nam zwiększy lower resa potem. Mamy 13 energii, więc dużo many. Lightning Res i Fire Res, dwie najważniejsze odporności. Bardzo nice. Bardzo, bardzo nice. Dobra, spadamy. Odzyskane, wszystko. Następny cel, dżungla upieżców i... Dżungla upieżców. Sprawdzimy, czy nie ma tutaj dzikiego konektora jakiegoś. Nie ma. Sprawdźmy tą dżunglę. Jesteśmy tak. Na w sumie już końcówce. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Jesteśmy na 5. tilu. Więc jak miałoby być przejście, to tutaj właśnie. Ale nie będzie T-shape'a, więc jeżeli coś, to po prawej mamy Great Marsh, a po lewej możemy mieć Flare Jungle. Tutaj przejście górą do przodu, ale niestety to nie jest to. Niestety to nie jest to. Cofamy się. Cofamy się. Nie mamy szybkiego przejścia. Mamy dłuższą dżunglę. Więc od razu lecimy do przejścia w prawo.
Ten amulet sobie muszę odłożyć. Okej, i tutaj będziemy mieli przejście w prawo i ewentualnie na tym poziomie przejście w prawo dalej na dżunglę u pieszców. Dobra, akurat Lightning Rest na duszę na Great Marszu i jedziemy. Ładnie, nawet jak na undeadów to bardzo mocno zrywają te ziomy. Dajmy sobie takie delikatne P3. Dżungla nie jest zła, tylko ma paczki guli. A gule mają bardzo, ale to bardzo dużo życia, nie? Bardzo dużo życia, więc to może być problematyczne. Ale takie drzewce na P3, takie drzewce to są instant kille, nie? Właściwie jeden Poison Dagger wystarcza, żeby je ubić. Jeszcze jak mój najemnik się zaczyna dobierać, to już jest w ogóle GG. Więc ekspimy ile możemy. Taka duża, ale taka... No dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Już właściwie nie przyzywam tego naszego... Nie przyzywam tego naszego golema. Olewam go, bo ginie cały czas. Golema będziemy używać na walkę z bossami. On będzie giga przydatny na walce z bossami, wiecie? Zjemy sobie to. Nasz Poison Explo zaczyna się fajnie rozkręcać. Dobra, schowajmy sobie ten potężny... ten amulet jest porąbany, nie? Ten amulet jest po prostu niesamowity. Zbieram sobie te Rejuvenation Potiony. To jest też fajny odruch. Możecie sobie je to pozbierać, bo przydaje się później. Na przykład na piekło, na przykład na starożytnych, na jakieś problematyczne walki. I teraz tak. Mamy... Myślałem przez chwilę, że Ormus sprzedaje trójzęby, nie? Widły. Mamy... laski u Ormusa. Ormus może sprzedać laskę, która kosztuje 17 000 i posiada ładunki teleportu. I to jest coś, na co będziemy polować. I taką laskę musimy sobie kupić najlepiej na 23 poziomie, ponieważ potem nie będziemy mogli tak łatwo jej odnaleźć. Ponieważ jeżeli laski można użyć od 24 poziomu, no to na 23 poziomie będę miał ją podkreśloną na czerwono. Więc jak będziemy sobie sprawdzać Ormusa, to będzie miał tylko i wyłącznie, będziemy się interesować tylko i wyłącznie laskami z czerwonym tłem, no nie? I to jest nasz cel w tym trzecim akcie, taki dodatkowy, poza przejściem oczywiście tego aktu. Więc na 23 poziomie maksymalnie będziemy chcieli przeresetować tego Ormusa tyle razy, ile się da, żeby zdobyć tą laskę. I w zakupie takiej laski przydadzą nam się te nadkruszone gemy, które odkładaliśmy, ponieważ będziemy mogli zarobić łatwo golda, żeby ją kupić, a potem żeby ją naprawiać, bo naprawa takiej laski dużo kosztuje. Taka laska zawsze ma 33 ładunki teleportu i naprawa jednego ładunku kosztuje 2400 golda jakoś. Więc no nie jest to najłatwiejsze. Okej, wchodzimy na dżunglę. Players 8 włączam i zaczynamy tutaj expić. Tutaj potrzebujemy dużo expa. I tutaj nasz Poison Explosion będzie sobie świetnie radził. Także zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy. Szyszak wyrzucam, albo wiecie co? Nie, dobrze, bo ten Crimson daje mu dużo fire'a, nie? 9% fire resa. Jedziemy. Go. Znaczy jeden padnie. I zaczynamy. Oro. Tutaj na tej dżungli naszym celem jest wbić 23 poziom około. 23 poziom i będzie dobrze. Możemy sobie dla ułatwienia tego wspierać się tym ziomem. Dobrze.
Podnosimy wszystkie drogie itemy. Tutaj bardzo dużo dropi zbroi. O, właśnie taka laska, ona jest warta na pewno max kapa. Maksymalną ilość golda. W trzecim akcie, czyli 15 000. Dlatego taką laskę możemy sprzedać dużo później. Jedziemy. Jedziemy. Dokładnie, Skalder. Dokładnie, Skalder. Chociaż nie wiem, mam serwer Minecraft, nie? Różnie może ze mną być. Okej. Okay. Tutaj raczej będzie... Jest pusty. Ucieczka. Jest laska max, sprzedajmy ją, tak czy siak, potrzebuję więcej golda. I mamy, pierwsza laska z teleportem, słuchajcie, 135 000 kosztuje. Dlatego, że ma plus 2 do nowa, plus 1 do blaze. Jeżeli na takiej lasce trafią się dodatkowe umiejętności, no to mamy lipę, tak zwaną lipę. Teoretycznie może byłoby nas stać na taką laskę, ale po co? Kupmy tańszą jakąś. Ale cały czas, każde moje odwiedziny do Ormusa to jest sprawdzenie tej laski TP. I ta laska TP nam pomoże na wielu sytuacjach. Przyspieszy, będziemy mogli przeskoczyć fajnie na przykład... Wow, zginie ziomal. Jakoś tak dalej otoczony, to... pomoże nam przyspieszyć niektóre sytuacje w ogóle. Nice, easy. To ładnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szukamy cały czas jakiegoś fajnego armora dla naszego najemnika, czyli armor eteryczny byłby świetny. Koliber w ogóle ogłosi ten na tego 4, mam nadzieję, że będzie należy się Blizzardowi kasa. Bardzo drogi i mam nadzieję, że mocny tutaj early accessik za na przykład 100 euro, żeby zagrać 2 godziny wcześniej. To byłoby super. Albo godzinę wcześniej, też bez przesady, nie? Godzinkę wcześniej. Oj tak, no. To byłoby super. Pirun. Dobra, i tutaj mamy na 200%. Na 200% mamy już przejście dalej. Oj tak, baby. Mamy i eteryczny armor. O tym właśnie przed sekundą mówiliśmy. Pika nawet jest. Pika się pojawiła już. Wydaje mi się, że taka pika już mogłaby być lepsza, ale jeszcze zostawimy Malisa. Jest Crude. Także tego Malisa zmienimy dopiero na 4., 5. akcie. Może nawet trafi się jakaś magiczna pika. Zobaczymy. No i teraz tak naprawdę czekamy na to, aż najemnik zabije jednego. A my kończymy. My kończymy resztą. Myślę, że możemy nawet weekend używać, żeby one aż tak nie biły mojego najemnika. I tyle. Nice, nice paczka. Oj, 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 oj. Uważać. Dajmy ofensywny tryb. Dobra. Cofka. Mocno. Mamy paczkę fetyszy i mamy paczkę Naprawię się szybko, to sprzedajmy jak najszybciej, żeby na Exp Shrine jeszcze zabić tych skurwieli. Bo jest bardzo, bardzo lukratywna paka. Dobrze. Kolejny poison. Lecimy. Spróbuję pozatruwać. Oj, to powinno wystarczyć już. I bardzo ładnie. I jeszcze więcej życia. Dobijamy do 300 życia. I czujemy się coraz lepiej. Pięknie. I jeszcze więcej golda. Teraz tak. Level up. Bardzo ładnie. Walczmy na moście.
tym spokojnie, tym wybuchem Poison spokojnie możemy spamować. 22 level. Spokojnie możemy spamować. Siema, Tysiu. Doczekałeś się serii z Poison Necro? No dużo osób na nią czekało, nie? Dużo osób na tą serię czekało. Bardzo fajnie. O, mamy ciekawy pasek. Weźmiemy sobie ten pasek, zostawimy. Bardzo, bardzo ciekawy pasek. Czy teraz tak. Tego nic nie potrzebujemy. Przekupmy się. Pyk, pyk. Ten pasek sobie poczeka na później. Ładnie wskoczyły te runy. I śmigamy. Zostawię sobie tutaj portal, bo wiem, że tutaj jest Gitbin. Wiem to, bo po prostu układ w Lesie Pająków na to wskazywał. Więc śmigamy. Do przodu. Może większe zakupy zrobię, wiecie? Może większe zakupy. Patrzymy też za Kite Shieldem, za 3-soketowym Kite Shieldem. Czyli trójkątną tarczą. Do 5 aktu jakoś, czy tam do koszmaru, musimy dobić 47 siły, to jest bardzo ważne, bo będziemy używać przysięgi starożytnych. I będziemy używać przysięgi starożytnych. Proszę bardzo, nasza laska z teleportem, instant, nie to co na tym, nie to co na poprzednim gameplayu. Kupujemy tą laskę z tepekiem i ona była dużo droższa, ponieważ miała jeden dodatkowy skill. Wartość laski, znaczy to jak droga jest laska TP, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy ma dodatkowy skill, czy nie. Jeżeli to byłby czysty teleport, ten teleport kosztowałby 17 000. Ale jak miał plus 1 do enchant, to 70. Ale i tak warto. I tak mamy bardzo dużo golda w tych nadkruchach. Jeszcze nie mamy aż tak podbramkowej sytuacji, żebyśmy musieli to wszystko sprzedawać. Cały czas dropią zbroje, bronie i tak dalej, drogie. Więc na razie tym się podratujemy. Okej. I teraz długi spacerek. Mamy 2 levele do wbicia w tym trzecim akcie. Właściwie dżungla jest już praktycznie prawie że za nami. Już wszystko wiemy. Idziemy teraz tylko do góry. Taktyka cały czas taka sama. Już totalnie nie odpalam mojej zbroi z kości, bo nie ma sensu. Za szybko niestety. Okej. Wow. Dałem się otoczyć. Ale mamy piękne density. Za szybko schodzi ta zbroja, dlatego już whatever. Mamy przecudowne density. Bardzo szybko nabijemy levele dzięki temu. Możemy nawet sobie trzasnąć na P5, bo levelowo jesteśmy już zadowoleni na pewno. Dalej Golas leci żywęcik w Poe. Bardzo dobrze. Jaka będzie kolejna seria? Nie mam pojęcia. Na razie walczymy z tą serią. Dopiero zaczęliśmy tą serię, także skupmy się na tym, co jest teraz. Nie wiem jeszcze. Potencjalnie co? Zostaje, bo jakby plany na serię są takie, tutaj mamy waypoint. Możemy w sumie, wiecie co? Zróbmy sobie waypointik na bezpiecznej, no możemy sobie trzasnąć WPK. Wow! Aj, niestety, nic ciekawego nie ma. Możemy sobie zrobić WPK. Możemy sobie zrobić WPK jak najbardziej. No chodźcie tutaj. I wejść na dżunglę. I myślę, że tak zrobimy. Myślę, że tak właśnie sobie zrobimy. Tak. I to omijamy. Wow! Było lekkie wow ryśkowate. To postacią pod jedno drzewo umiejętności to są challenge, to są inne serie wtedy, wiesz? Został tak, druid do ogrania. Została do ogrania asasynka.
jeżeli chodzi o tę serię tutaj. Została do gra... O, tutaj mamy... nice! Czyli musieliśmy tam... Jezus, idealnie. Czyli musieliśmy pominąć jeden obóz na Spiderze. W takim razie tam był waypoint. Świetnie. No to idealnie. To tutaj zostawiamy TPK. Mamy tego TPK bardzo blisko. Kolejny Poison Explosion. Mamy tego TPK bardzo, ale to bardzo, bardzo blisko już. Kurast. I lecimy. Gitbin, potem wszystko ogarniemy. Zrobimy buybacka, zarobimy sobie troszeczkę siana i śmigamy dalej. Buen dia. I śmigamy dalej. Więc zrobimy taki myczek, że zostawimy sobie portal na właśnie tutaj. Gitbin biorę sobie jeszcze Scale Mail. I tak naprawdę tyle. Czy tu mamy wyjście po prawej? Mamy wyjście po prawej, dobra, no to super. To zrobimy sobie tak, że tutaj zostawiam portal. Tutaj zostawiam portal i idziemy sobie do Lower Kuraz, albo do bazaru, albo nawet zaliczymy jeszcze kanały po drodze i wrócimy już z laską TP na podziemie. A w tym odcinku to jest tyle, słuchajcie. Kończymy trzeci odcineczek. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro, widzimy się kolejnego dnia. I rozkręcamy tego nekromantę. Mamy 23 poziom. Niedługo kończymy normal i zaczynamy grać już naszym docelowym spelem, czyli Poison Nowa. Także dziękuję za oglądanie. Pozdrawiamy tutaj. Tutaj macie czat po prawym dolnym rogu, oczywiście cały czat pozdrawia. Popa YouTube, Mr. Piki 333, piękny czas. W tym odcinku to tyle, tak jest. Dzięki wielkie za oglądanie i oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco, no to wpadaj na Twitch TV Nadi Wins, gdzie streamuję cały czas praktycznie, 6-7 dni w tygodniu. Niedługo maraton BT Diablo. 10 listopada zaczynamy maraton BT Diablo, czyli 9-dniowa jechanka, 16 godzin dziennie. I będę to streamował na Twitchu i będę to streamował także na YouTubie. Także no śledź, wpadaj, follow na Twitch, czy tam na subskrypcję na YouTubie. I jeżeli się podobało, to subskrybuj kanał tutaj na YouTubie i komentarzyk zawsze mile widziany. Wielkie, wielkie dzięki. Czy my mieliśmy runę? Nie mieliśmy runy! Słuchajcie, pod koniec tego odcinka w takim razie. Zaraz zobaczymy, kto ogląda do końca. Każdy, kto ogląda do końca, jest w tym momencie runa tier na czacie. Nie na czacie też może być, ale runa tier w komentarzu. Także jeżeli oglądałeś do końca, napisz w komentarzu runa tier. I jedziemy z kolejną runką w następnym odcinku. Trzymajcie się i miłego dzionka. Boom!